Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku spotkanie z oficerami, królami polskich królestw albo osób, które są gdzieś tam związane z polskimi królestwami, z dużymi społecznościami polskimi. Także dzisiaj sobie właśnie tak luźno porozmawiamy w dużo szerszym gronie. Od razu powiem, że pierwsze takie spotkanie zadziało się na kanale u Optimusa i te spotkanie, ten link na pewno tutaj znajdziecie w opisie tego filmu, więc jeżeli chcecie posłuchać, jak to wyglądało za pierwszym razem, to gorąco do tego zachęcam. W ogóle cały pomysł na to spotkanie to jest pomysł Optimusa, ale tak pomyśleliśmy, że właśnie może następnym razem się spotkamy jakby u mnie na kanale, więc tak się rzeczywiście dzieje. Mamy tutaj kilka tematów, które też znajdziecie w odnośnikach. No i sobie po prostu na ten temat porozmawiamy. A na początek przywitam moich gości wedle kolejności, która mi się pojawiła tutaj na Discordzie. Więc pierwszy jest Taczka z Królestwa 3025. Witam serdecznie. Jest z nami też Optimus Prime z Królestwa 3090. Siemano. Jest z nami Pretol z Królestwa 3080. Cześć. I od razu tutaj mówię, że to, co widzicie w tle, to jest właśnie Królestwo 3080 walczące w Kingslandzie w KVK, o czym zaraz Pretol oczywiście nam tutaj pięknie opowie. Jest z nami też Storm z 2658 Witam, witam. i Sebix z 2732. Siema wszystkim. Okej, bardzo dziękuję za to, że się tutaj pojawiliście, bo to jest naprawdę bardzo spoko. Myślę, że takie spotkania w ogóle są bardzo cenne, bo tutaj zawsze panuje taka w miarę fajna atmosfera. Także przechodzimy do pierwszej części, w której trochę każdy opowie o tym, co się dzieje aktualnie na jego KD, czy coś jest ciekawego, czy może nie. Myślę, że zawsze coś tam się dzieje. I zaczniemy od Pretola, bo właśnie oglądamy KVK, w którym jesteś. Nawet widzimy teraz mobilizację tutaj na Herakliusza, idzie na waszą flagę, więc może byś od razu opowiedział, jak tam te wasze KVK wygląda. O, Pinkland nam się wczoraj zaczął. Około godziny 17. No i w sumie no, minął cały dzień i stoimy w tym samym miejscu. I o dziwo, jak na seed CD, no to naprawdę jestem zdziwiony, że ten Kingsland trwa równy dzień. Że nie skończył się w parę godzin, jak to zwykle jest. No tak, ale wy jesteście, bo ja tutaj patrzę, wy jesteście tym powiedzmy na pomarańczowy kolor. Wasi sojusznicy są granatowi, walczycie z kolorem różowym i czerwony u góry to chyba też nie są sojusznicy, nie? Y, No lewo na prawo. Okej, lewo na prawo, dobra, tak będzie rzeczywiście dużo Tak, łatwiej. tak będzie najłatwiej. Okej, a jakie są twoje przewidywania? Bo tutaj tak wy macie na przykład cały zigurat odcięty, no ale tutaj naprawdę ciężko jest określić. Tak jak mówisz, przez cały dzień jesteście w jednym miejscu, i tak trochę w jedną stronę, trochę w drugą stronę, ale no podejrzewam, że masz jakieś takie, wiesz, przeczucia, w którą stronę to może pójść teraz. No my na pewno widzę już tutaj, że na przykład filowanie ralek jest ciężkie z Reinforcem, że już wszyscy podropili ten power i tak dalej. Ale na przykład garnizony, no to jak mamy tego Herakliusza YSS-a i firujemy z farmami, taczki i wszystko, to na luzie. Widziałem na przykład, że teraz Water tutaj obok nas, nad nami dosłownie, odpuścił flagi i poszedł właśnie tam się bić bardziej pod Ziguratem i na górze. Więc teoretycznie tutaj 3080 trzyma cały Daybreak, a reszta się bije na górze i jak sprawdzałem jakieś pół godziny tą mapę, to chyba wygrywamy na każdym, w każdej pozycji. No to super, no Także to w takim razie wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że tak już zostanie na stałe i się wiesz, to jest zwykle tak, że nie, w pewnym momencie następuje jakieś przełamanie i wtedy rzeczywiście już jest dobrze. Chociaż teraz widzę, że macie ciężko z tym Herakliuszem, ale za niedługo wasza za 40 sekund wasza flaga zacznie strzelać. Myślę, że wtedy to może być duża różnica, jak tak, bo tutaj odeślecie z ich 8 miasta. miast pójdzie, z 8 miast wyteleportuje właśnie i będziemy wtedy mogli przejść do ataku. Okej, dobrze. Kolejna osoba, która walczy w KVK, to jest Taczka 3025. U was też się dzieje, chyba że już się działo.
Znaczy się u nas, można powiedzieć, już się powoli kończy, bo jakby to powiedzieć, wygrywamy strefę i nie widać, aby Kamp Wody jako tako się chciał jeszcze jakoś bronić. Okej, czyli jesteście, to była pierwsza strefa, w której walczyliście? Tak, pierwsza strefa dopiero. A jakie to jest KVK? My gramy Ogień Wojny, tak dobrze mówię? Mhm. Tak, Okej, Ogień ogień Wojny, tak wojny. jest. Dobra. Okej, jak tam myślisz, jak, nie wiem, wasi sojusznicy i tak dalej, jak to wygląda? Znaczy się z naszej strony, jeżeli chodzi o to, to mamy sojusz z Kampem Ziemi i no jakby to powiedzieć, no oni troszeczkę baty dostają od ognia, no ale tego się spodziewaliśmy, no dosyć mocne królestwa są w Kampie Ognia i mocni gracze, także no zobaczymy jak to będzie później. No przekonani jesteśmy, że tutaj Kamp Wody no, nie zdziała już praktycznie nic, bo cały czas ich odpieramy, że tak powiem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec. No, ciekawe będzie Kingsland. Podejrzewam, że uda nam się odciąć wodę od Kingsland i wtedy będzie 2-1, ale no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Okej, dobrze, no to przechodzimy teraz do Optimusa z 3-0-9-0. Wiesz co, u nas no wygrane KVK, bo my skończyliśmy, mamy za 2 dni wychodzimy w ogóle z Kizlaca. Wygraliśmy KVK tylko dlatego moim zdaniem, że domeny tak nam dopisały, bo wylosowaliśmy równego jakby tak pod względem siły i KP sojusznika. Nie było jakoś tak trudno, ogólnie walk było bardzo mało, zresztą też tam niektórzy wiedzą ze streamów. Autarchię rozdaliśmy, było, że tak powiem, bardzo mało nam to, że tak powiem, dostaliśmy tych autarch i no co, no czas na zmianę KD, no i zobaczymy co dalej. Dobrze, czyli słyszę, że tutaj się szykują zmiany. Pretol już mówił, a co w 2.6.5.8 słychać? W 2658 jest off-season, także teraz sobie spokojnie zbieramy się, szykujemy się na kolejne KVK. No i oczywiście w Osiris League, tak? Czyli teraz będzie faza grupowa, ta druga, tak? No okej, tak, czyli tutaj dopingujemy bardzo, bo wydaje mi się, że takich typowych polskich społeczności już w tej lidze Ozyrysa nie ma, więc tak jak pamiętam, kiedyś było 1979, to teraz pewnie wszyscy będziemy wam kibicować, także szczególnie w tym niedzielnym meczu, także już mówiłem o tym, także będziemy tutaj dopingować i po prostu patrzeć, jak to wszystko wygląda, także myślę, że do tego tematu Ligi Ozyrysa jeszcze wrócimy. A co słychać w 2.7.3.2? No u nas klasycznie, jakby się nie było bez jakichś problemów, to by było nudno, także no co, my mieliśmy ogólnie Z5 1 na 1 z Daybreak, czyli no takim chyba w sumie najlepszym obozem u nas w KVK. Przegraliśmy to Z5, ale w DKP w sumie byliśmy na takim samym poziomie, dosłownie. Z7 odpuściliśmy wcale, Z6 to jest tutaj w Storm of Stratagem z bezpieczną strefą i nie mieliśmy tam walki. No i tutaj się otwierały pasy, jak 8 się otwierała. No ale tutaj mieliśmy taką pozycję, że walczyliśmy tak naprawdę 3-1 i jak udało nam się odbić pas 8 z ziemią, no to Daybreak nas atakował z lewej strony i później z Greenwood jeszcze no, im przyszedł pomóc, także mieliśmy 3-1, także jeszcze mało tego, to nasze KD 2813, które jest z nami w kampie, w ogóle zrezygnowało z KVK w trakcie. No i tak samo wiatr. Tam jest Królestwo 2181 i 2923, tak samo w ogóle nie przystąpili do walki. Można powiedzieć, także no nasz sojusznik 2102 z wody i 2875, no to jedynie się wzięli tam za jakąś walkę z Greenwoodem, no ale to takie walka no, na ziemię, która ma ponad, nie wiem, bilion KP, no to to jest taka walka z wiatrakami trochę. Chociaż no i tak daliśmy radę, no nawet im zaczęliśmy palić 3 fortece. No ale w momencie jak im nie szło, no to zaraz przyszedł Daybreak i no mamy po KVK, generalnie jesteśmy zamknięci już teraz. Okej, no to szkoda to słyszeć, ale miejmy nadzieję, że następnym razem się odbijecie.
Okej, dobra, to przechodzimy do pierwszego tematu, a pierwszy temat to temat, który tak jakby Lili zapoczątkowało. To znaczy, to jest taka rzecz, o której ja już myślałem trochę wcześniej, a myślę, że to może być właśnie taka rzecz, która może bardziej jednak popchnie do tego działania. Mianowicie jakiś czas temu Rise of Kingdoms stworzyło taki program, który się nazywa Bonfire Host i to tak jakby spotkanie przy ognisku, ale oczywiście nie chodzi o spotkanie przy ognisku, tylko chodzi o to, że dają możliwości graczom, żeby zorganizować spotkanie graczy w Rise of Kingdoms w swojej okolicy. I tutaj chodzi o takie spotkanie oczywiście offline, czyli w prawdziwym życiu. No i powiem szczerze, ja już kiedyś myślałem o tym, czy to by nie był jakiś pomysł, żeby spróbować jakoś zorganizować takie spotkanie. E, Nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądać, czy to się uda. Tak czy inaczej mogę powiedzieć, że tą aplikację, ten formularz wypełniłem. Stwierdziłem, że w sumie mogłoby to być fajne, żeby stworzyć właśnie jakieś takie spotkanie dla graczy z Polski, spróbować. Myślę, że samo w sobie takie spotkanie mogłoby być ciekawe. Tutaj zresztą zaraz reszta się wypowie. E, No i myślę, że tutaj są, jakie plusy w ogóle oni dają, tak? Tutaj chodzi o to, że ewentualnie mogą wyposażyć w jakieś dekoracje, mogą dać jakieś właśnie ciekawe dodatkowe rzeczy. Myślę, że tutaj jakieś gifty. Mam nadzieję, że coś dla mnie by było fajne, takie wiecie, coś typu jakieś kubeczki, t-shirty, coś w tym stylu, co by można było porozdawać. Myślę, że gdzieś tam to też by wniosło jakby prestiż takiego spotkania, że rzeczywiście jest to tam jakoś zauważone. Jakiś pewnie filmik, reklamę tutaj też zapewniają, chociaż myślę, że no nie wiem, to też jest jakaś tam powiedzmy opcja, tak? Nie wiem na ile Polacy by to tam z oficjalnych stron zauważyli, że u nas coś takiego się dzieje, ale jest to zawsze jakaś opcja. Najbardziej mnie tutaj bawi że nawet do pewnego stopnia jakby jedzenie i napoje, tylko właśnie tutaj kwestia tego myślę, że tutaj takie na spokojnie, ale szczerze trochę tutaj napisałem i jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś się do mnie odezwie. Nie wiem, jak wy myślicie, jakie są waszym zdaniem szanse, po pierwsze, że ktoś z Liliw się do mnie w ogóle odezwie na ten temat, że rozpatrzą pozytywnie taki formularz od nas z Polski, czy w ogóle waszym zdaniem Polska ich interesuje, a drugie, czy w ogóle jest możliwe, że takie spotkanie by się odbyło. Czy to później nie będzie tak, że wiecie, spotkanie i przyjdą 3 osoby na krzyż i tyle z tego będzie. To może ja zacznę, bo tak nikt się nie zgłasza. Generalnie fajnie by było, gdyby takie spotkanie było, tylko właśnie najgorzej jest to, że ciężko przewidzieć, jaka to będzie ilość. I tam też wspominali właśnie, że też będą promowali tego i też nawet proponują, żeby profesjonalną ekipę filmową, żeby nagrać to nawet to spotkanie i też jakby sama lokalizacja i to też nie wiadomo na ile ludzi, prawda? Ciężko będzie przewidzieć, bo to jest zawsze tak jak jest spotkanie z znajomymi. No, spotkamy się, na pewno znajdziemy jakoś czas, a koniec końców wychodzi, no akurat wtedy nie mogę. No i to jest najlepszy, zawsze problem z tymi spotkaniami, prawda? Więc to jest, że termin i gdzie, co i jak. I tutaj szczególnie bardzo ciężko przewidzieć skalę takiego spotkania, prawda? Bo to może być albo właśnie te 30 osób, albo jakieś 100 lub więcej, albo jakieś 100 nawet, nie? Jeżeli to będzie promowane przez oficjalne kanały, prawda? No, jest to tutaj samo to, że jeżeli to jeszcze wypromujemy na takiej zasadzie, że wszyscy tutaj też ze swoich królestw będziemy tam rozmawiać z ludźmi, oni też będą wypytywać, to samo to też napędzi tą karuzelę i może być tak, że jeszcze jak ustalimy powiedzmy to miejsce, gdzie to będzie robione, no to wiadomo, że to najlepiej było gdzieś w środku Polski, ale w tym automatycznie musimy się liczyć z tym, że to będzie dużo ludzi, więc to ja jestem tego pewny, że będzie więcej ludzi niż 20, jeżeli to się tak rozniesie i ludzie będą mieli po prostu czas. Wiadomo, że najlepszy okres to jest przeważnie wakacyjny na takie rzeczy, ale no
Właśnie tak jak mówił przed chwilą Storm, ja się boję, że to będzie bardzo dużo. No i to się nie skończy na takim, wiecie, jak na początku myślimy spotkaniu gdzieś tam w knajpie albo gdzieś na zewnątrz, tylko po prostu to będzie bardziej, ja obstawiałem taki wypad dwudniowy gdzieś, gdzie będzie więcej osób. Zresztą na takich, tak jak wam pisałem, na takich spotkaniach byłem, jak grałem w World of Warcraft, tam była jeszcze większa społeczność niż Rise of Kingdoms w Polsce, więc tam wypadało to w dużo więcej osób, więc 50-60 to było minimum, nie? Pytanie, ile tutaj ludzi będzie chciało. No i wiadomo, że to będzie 18+, więc tu chyba to możemy już też tutaj mniej więcej zaznaczyć, żeby też niektórzy ludzie wiedzieli, nie? Tak, ja myślę, że absolutnie, no bo tutaj wiadomo, to jest takie spotkanie zupełnie nieformalne, ale wydaje mi się, że tych osób dorosłych to na pewno będzie też pewne ograniczenie, nie? No bo to już jest jedno, drugie to właśnie ograniczenie miejsca, nie każdy w ogóle ma czas, żeby się wybrać. Ja na przykład nie jestem w stanie w ogóle porównać, jaki jest ten fandom World of Warcraft i Rise of Kingdoms, czy to w ogóle w jakiś sposób jest porównywalne, więc ale szczerze, ja na takie spotkanie bardzo chętnie bym w ogóle poszedł, czy nawet pojechał. W sensie takim, że wydaje mi się, że fajnie by było się spotkać po prostu z tymi osobami, nawet jeżeli z nimi nie gram, bo u nas, na przykład u mnie na Królestwie to nie jest tak, że jest dużo osób, z którymi jestem na Królestwie i bym się chciał z nimi spotkać, ale myślę, czy to osoby, które na przykład gdzieś tam kojarzę przez kanał, czy w ogóle grają, to myślę, że to też by było fajne. Dużo osób to poleca, także myślę, że tutaj też kwestia nas, nie? Jestem ciekawy, jak wyczuwacie to na swoich królestwach, czy w waszych królestwach. Jestem ciekawy, jak u Sebiksa myśli, bo tam jest na pewno tych osób z Polski dużo. Czy twoim zdaniem na przykład to jest taka ekipa, która byłaby się w stanie zebrać razem? No, my już w planach mieliśmy w zeszłe wakacje zrobić takie spotkanie. E, No i w zasadzie no nie doszło jeszcze do tego, ale podejrzewam, że no już wtedy mieliśmy dużo chętnych. I co chwilę w sumie pojawia się jakiś wątek na czacie, żeby zrobić takie spotkanie. A jak ma być to jakieś w ogóle oficjalne, to myślę, że u nas byłoby bardzo dużo chętnych. No właśnie Generalnie. sobie tak mniej więcej u ciebie, ile tak na oko wtedy było osób, nie? Tak na oko, tak ile mieliście chętnych? No myślę, że z 50 to tak lekko, nie? No to już masz powiedzmy tu 50, odejdzie powiedzmy tam parę, bo ktoś nie przyjedzie, nie da rady, albo po prostu powiedział, że jest chętny, a i dodaj sobie też jeszcze z No innych tylko kadr wiadomo, ludzi, że nie? co innego pisać na czacie, że się Tak, pojawia, co no, innego no. realnie pojechać, nie? Ale... Tak, no ale mówię, że dodaj sobie powiedzmy taką mniejszą też ilość z każdego innego KD, gdzie są też Polacy, no i się zrobi ta liczba moim zdaniem wtedy, nie? Mi się zdaje, że też, No, u jeżeli nas Lee jest coś takiego, jeżeli Lee coś u nas takiego jest- rzeczywiście, wiesz, no, weźmie, jeżeli Lee rzeczywiście coś takiego ma zamiar jakby sfinansować, no to przede wszystkim trzeba zrobić taką listę, która jest do pewnego okresu, są zapisy i potem jest zamykana, koniec Lee, wtedy wiemy jakie są koszta, to przedstawia wtedy Snow Lily, to oczywiście jak oni też to przedstawią jemu, tak, jak to rzeczywiście ma wyglądać, jakie to są pieniądze, bo to też ma duże znaczenie, jakby tak powiedzieć, w organizacji tego, nie? O, to znaczy, ja już wam mówiłem wcześniej, z mojej strony ja nie oczekiwałbym, żeby oni nam jakoś tam super sponsorowali to spotkanie, szczególnie gdyby to było dużo osób. Szczerze, gdyby oni tylko i wyłącznie wysłali nam rzeczy, jakieś takie fajne pamiątki, które później moglibyśmy rozdać i my byśmy z tego spotkania nagrali im filmik, który oni by później mogli jakoś sobie używać. To też jestem ciekawy, jak to wygląda na przykład, czy na przykład każda osoba uczestnicząca chyba musiałaby podpisać zgodę na przykład, nie? Że na wykorzystanie tam wizerunku i tak dalej, to jest też, jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda, czy to tak, nie wiem, no w każdym kraju jest inne prawo, więc jestem ciekawy, jak oni w ogóle do tego podchodzą. Tak czy inaczej, nawet jakby tylko to wysłali, bo myślę, że z tą kasą to może być więcej problemu niż pożytku, ale na pewno myślę, bo tak jak właśnie Sebix tutaj mówił, że okej, to się 50 osób zapisuje, ale później ile tych osób rzeczywiście się pojawi, to myślę, że tutaj musiałoby być jakieś zapisy. Ja broń Boże nie chcę zarabiać na tym i w ogóle nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, że moglibyśmy się już gdzieś tam zgadać na jakieś takie miejsce, w sensie takim, że te osoby, które chcą brać w tym udział, rzeczywiście muszą tam wpłacić jakąś zaliczkę, bo to by było coś takiego, co jednak się trzyma, nie? Jak wpłaciłem jakąś kasę,
później rzeczywiście się już decyduje na to, że przyjeżdżam. A jeżeli to będzie takie, że każdy się może zapisać i w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, jeśli nie przyjedzie, no to później może rzeczywiście być tak, że się zapisze, nie wiem, 300 osób, a przyjdzie 30 czy 50, nie? Także różnie to bywa. Myślę, że każdy, kto coś tam organizował, jakieś takie większe spotkanie, czy nawet wesele, jak się organizuje, różnie to bywa. Więc to właśnie takie jest, a no tak, przyjdziemy, jak super, na pewno będziemy, a później wiecie, nie? A później jest słabo. Także to było fajne na zasadzie takiej, że te osoby, które się rzeczywiście zapisują na to, że jadą, rzeczywiście jadą i tam później są, nie? Także myślę, że to egzekucja tego by była dosyć ciężka. A jak myślicie, jaka właśnie lokalizacja byłaby najlepsza na tego typu spotkanie? Wszystko zależy od ilości osób, moim zdaniem. Nie no, jak latem by to miało być, no to moim zdaniem tylko morze, nie? Zapraszam do Gdańska. Nie no, nad morze No, u jechać, nas jest bardzo dużo ludzi w ogóle z północy, z centralnej Polski, także no. Znaczy Ja- nie no, ja- moim zdaniem na środku najlepiej gdzieś. A ja na przykład mam kompletnie na odwrót, że większość osób jest z południa właśnie. A moim No. zdaniem to powinno być po prostu blisko. No, załóżmy, że Snow to organizuje, no to żeby było to blisko Snowa, żeby miał blisko po prostu do. Łatwiej z organizacją, o tak. Znowu masz miejsce na podwórku na 100 namiotów. Nie, Ale to- bardziej wiecie o co chodzi, żeby on miał gdzieś, miał na tym pieczę, na tym, gdzie znajdzie na przykład jakieś miejsce, tak? Gdzie przyjmie na przykład tyle osób, nie? Bo to wiecie, to można, tak, większe grupy, jak macie mniejsze, to oczywiście, nie, jest nas 20, pójdziemy do knajpy, nie? Bo tak może być. Będzie nas, nie wiem, 50, 60, 70 osób, no to już dobrze by było, żeby było gdzieś to moim zdaniem w takim miejscu, gdzie będzie też można się przespać, będzie można zrobić jakieś ognisko, no bo ja ogólnie pamiętam ze swoich zjazdów, gdzie jeździłem, a byłem na takich paru, no to pamiętam ogólnie, jak było właśnie więcej osób, no to w to się szło, żeby były w jakimś domku, można było się przespać, wiadomo o co chodzi w międzyczasie. No i tak, żeby po prostu każdy miał tam jakiś swój kontakt, żeby też był łatwy dojazd, niż żeby na przykład potem tak szukać, że dobra, spotkamy się w knajpie, a potem dobra, każdy sobie nocleg ogarnia, albo nie wiem, robimy jakieś after party później. No ogólnie wiecie mi o co chodzi, nie? Chodzi mi bardziej o to, żeby po prostu, jeżeli nas będzie naprawdę dużo takich osób, to żeby można było coś takiego zorganizować w takim miejscu, gdzie te osoby też będą mogły się oczywiście przespać. Nawet jeżeli ktoś miałby zapłacić za jakiś taki nocleg, a jest gdzie to, nie wiem, ogarnąć, no to byłoby takim, moim zdaniem, sensownym rozwiązaniem, nie? I dla mnie na przykład nie ma znaczenia, czy to będzie gdzieś daleko, czy nie. Ja uważam, że środek Polski będzie adekwatny dla wszystkich gdzieś, żeby też jak i tam ludzie z Pomorza, czy tam ze Śląska, czy z Małopolski, z Wielkopolski mogli po prostu przyjechać, nie? Takie jest moje zdanie. Ja szczerze, jak tak myślałem wstępnie, to wydaje mi się, że na początek bałbym się jakiegoś takiego większego wyjazdu kilkudniowego z wielu względów, ale nawet wydaje mi się takie spotkanie, żeby gdzieś tam wynająć sobie miejsce, choćby w jakiejś, nie wiem, knajpie, restauracji, gdziekolwiek, później nawet zorganizować jakieś takie wspólne miejsce noclegowe, w sensie, że umawiamy się tam, a jeżeli ktoś chce, to ewentualnie tutaj sobie zamawiamy jakiś nocleg i później tam też będziemy, powiedzmy się, jakoś spotkamy, bo szczerze aż tak daleko w to nie wchodziłem, natomiast no właśnie z tym miejscem jest problem, nie? No bo ja tak jak Storm będę miał dużo ciekawiej dla mnie będzie w tej południowej Polsce, bo ja jestem też z południa, jestem ze Śląska. I niby też jest dobre połączenie, czy Kraków dla mnie też jest bardzo spoko. A z kolei też nie wiem, czy na przykład ten termin wakacyjny, ja w sumie dla mnie czerwiec na przykład by był spoko, ale wakacje same w sobie to są trudne, nie? No bo wakacje bardzo często organizujemy sobie, wiecie, jak ktoś tam ma rodzinę, no to raczej już wakacje ma zaplanowane, nie? I często jest tak, że właśnie w wakacje jest bardzo ciężko się gdzieś tam zebrać, jak już mamy jakiś wyjazd. A na przykład jak to by był jakiś weekend typu sobota, no to myślę, że byłbym w stanie się gdzieś tam zorganizować, zmobilizować. Także tutaj wydaje mi się, że w ogóle najmądrzejszym pomysłem byłoby
w jaki sposób, nie wiem tylko jaki, zebrać te osoby, które są zainteresowane tak naprawdę, no i później zrobić ankietę, tak, w którym miejscu byłoby najwięcej osób chętnych, żeby przyjechać. Czy to na przykład będzie Warszawa, ze względu na to, że jest to jakaś tam centralna Polska i jednak zwykle te połączenia do Warszawy z większości miast jakoś są ogarnięte, no bo to jest w końcu stolica. Czy właśnie więcej osób byłoby gdzieś tam na południu by pasowało, czy w ogóle woleliby nad morzem? Myślę, że tutaj najgorzej jak zwykle mają te osoby, które są typu na przykład ze Szczecina, nie? Bo im to jest praktycznie, gdzie by to nie było, to prawie zawsze jest daleko. Ale różnie bywa, nie? Każdy ma różne możliwości. Także na pewno zarzucamy ten temat. Jestem ciekawy. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym. Czy chcielibyście w czymś takim wziąć udział? Gdzie ewentualnie? Ja mogę tutaj też wykorzystać swój kanał, tak, do zrobienia na przykład jakiejś ankiety. Natomiast no później to już musielibyśmy mieć na pewno takie informacje konkretniejsze, tak? Kto rzeczywiście jest zainteresowany. Na pewno też będę mówił o tym, czy w ogóle się Lilith do mnie odezwie, bo to może być tak, że my sobie tutaj będziemy kombinować, myśleć, a na koniec dnia z Lilith na przykład nikt do mnie nie napisze, bo stwierdzą, że ich to w sumie coś takiego nie bardzo interesuje, może w Polsce, że im chodziło może o inne kraje. Różnie to może być, także też nie jestem jakoś tego 100% pewny, czy oni do mnie odpiszą, ale myślę, że tak czy owak można by takie spotkanie. Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że to by podniosło prestiż spotkania, ale w sumie nawet bez tego prestiżu myślę, że to też mogłoby być spoko. Także jakby co, to kombinujemy, myślimy. Jestem ciekawy, czy tutaj ta nasza rozmowa też gdzieś tam zapoczątkuje rozmowy inne. Jeśli ktoś się w ogóle czuje na siłach albo w ogóle prowadzi jakiś domek wypoczynkowy, cokolwiek, gdzie chciałby coś takiego zorganizować jako gospodarz, to myślę, że też spoko, możemy oczywiście rozpatrzyć, bo myślę, że to byłoby ciekawe. Dobra, to przechodzimy w takim razie płynnie do drugiego tematu, który tutaj mam rozpisany, a drugim moim tematem jest kawaleria nowa, która się pojawiła. I co wy myślicie na ten temat? Czy waszym zdaniem to jest jakieś znowu czegoś możemy oczekiwać w ogóle po tych nowych dowódcach, po tej generacji? Jak na to patrzycie? Bo u nas na przykład ci gracze, którzy są z kawalerii, to naprawdę bardzo są niezadowoleni z tego, co się tutaj stało. Większość z nich mówi o tym, że będzie sobie robiło dowódców innych jednostek wręcz. Jeszcze nad tym Belisariuszem się zastanawiają, ale Elinora nie zrobiła u nas jakiegoś wielkiego wow na królestwie. To może ja zacznę, bo ja głównie kawalerią. Powiem tak, ja się szykowałem na kawalerię bardzo fajnie. Myślałem, że to naprawdę coś będzie dobrego. I myślałem, że będzie jakiś taki właśnie dowódca, który będzie bił na minimalnie 3 targety i coś wyjdzie naprawdę niezłego. Nawet jak ten Belisariusz szedł, to mówię, dobra, może jakoś on będzie chociaż będzie grywalny jako ten drugi dowódca, jakoś tak naprawdę może on zrobi różnicę, to ściąganie tego rage'a, to może zrobi jakąś tą opcję. Ale później te simy, też tam różne opcje, które ludzie pisali, tak? I też innych tam graczy bardziej doświadczonych, jak rozmawiałem, no to nie wiem, mi się zdaje, że po prostu Belisariusz będzie głównie pod arki, pod nie wiem, farm killerowanie i może być używany w czech marszach oczywiście. Tak, tam kiedyś gadaliśmy ze Stormem o Justynianie. Też myślałem właśnie o Huo jako drugi, że będzie jako pierwszy Huo, a drugi być Belisariusz. I nie wiem tak naprawdę do czego. Może jeszcze do rally jakiegoś, ale to musiał być rally, które nie będzie dostawało jakiegoś tam swarma, bo będzie po prostu open, czysty fight na flagę. No nie wiem, powiem szczerze, że to jest tak bardzo ciężki temat, żeby ogarnąć. Ja też, tak jak tam u ciebie chłopaki, to tak samo ja podchodziłem do tego tak, że chyba raczej będę szedł chyba w innego dowódcę, ale poczekam ogólnie jak ci dowódcy wyjdą jakieś konkretne simy i wtedy po prostu dokończę sobie albo Hermana, albo po prostu pójdę już pomalutku, nie wiem,
może w garnizon. Nie wiem, naprawdę. Trochę mi to wybiło z mojego takiego, wiecie, planowania przyszłościowego całego, więc muszę się zastanowić po prostu, nie? Czy na co te główki wykorzystać. A nie myślicie, że ten jego debuff z ekspertyzy to będzie po prostu coś niesamowitego? Bo też wydaje mi się, że niektóre rzeczy no, są nie do sprawdzenia, bo czegoś takiego ja w ogóle nie kojarzę, żeby właśnie był taki debuff, który działa od pierwszej sekundy, cały czas. Tak, zwykle jak mamy jakiś debuff, to mamy tam na okres 3 sekund czy coś w tym stylu. Tutaj mamy no, od momentu, kiedy Belisariusz uderza, cały czas, tak? A jeszcze jeżeli mamy 5 marszy innych, które uderza, to mamy 12% więcej obrażeń. To nie wiem, czy to właśnie nie myślicie, że to jest coś takiego, że to będzie, że to jest szansa, że to będzie mega po prostu mocne, a my sobie, nie wiem, po prostu no jakby nie wyobrażamy nawet tego, jak mocne to będzie. Na pewno ekspertyza jest bardzo, bardzo potężna tego dowódcy, bo nawet bardzo będzie, myślę, często stosowany chociażby w arkach Ozyrysa, ponieważ ta mobilność w arce Ozyrysa jest bardzo, bardzo istotna. I ten debuff, tak, jeżeli gramy na 4 marsze, czy tam więcej niż 4-5 marszy, to my atakując jeden cel wszystkimi marszami, od razu nakładamy tego debuffa. Bodajże Herman, jedną tym stackiem ma 3% skill damage taken, tak? Więc to jest jakby od razu przy uderzeniu nałożyli 4 staki Hermana, dodatkowo tam to jest all damage taken, więc całe bonusowe obrażenia od attack damage, counter attack damage, normal attack damage też są zwiększone o te 12%, więc to może zrobić mega różnicę. Natomiast kwestia polega na tym, że czy będzie tak miało to zastosowanie, że to jest must have. No i właśnie gracze kawalerii narzekają, tak, że bardzo, bardzo teraz ciężko pobić dowódcę Nevsky, parę dowódców Nevsky Joan, bo po prostu mają bardzo, bardzo potężne bardzo, bardzo potężne umiejętności. I koniec końców, jeżeli porównamy sobie takiego Nevskiego do takiego Belisariusza, to możemy zauważyć, że Nevsky ma o wiele, wiele więcej statystyk, o wiele, wiele więcej debuffów, tak, bo ma tam 40% defense reduction, jeżeli target też jest sworn, tak? Więc w porównaniu do takiego Nevskiego, to no nie wygląda to dobrze, ale jeżeli chodzi o jakieś tam otwarte pole typu, jeżeli chcemy jako na drugi marsz kawalerii lub trzeci lub właśnie w arkach Ozyrysa może znaleźć zastosowanie. Czy w bolu zobaczy zastosowanie? Nie wiem, czas pokaże. Na pewno nie ufam tym raportom z tego symulatora, prawda? Bo jakby ten symulator koniec końców prowadzi sytuację 1 na 1, prawda? Tak, to Więc ten debuff nie będzie w pełni oddany, prawda? Boże, jeszcze raz powiem prawdę i się załamię. Ale tak, że ten debuff będzie bardzo, bardzo nie wiadomo, jak on potężny będzie, prawda? Tak. Ja właśnie też chciałem nawiązać do tych symulatorów, bo oczywiście jak dowódców jeszcze nie ma, to wiodą prym symulatory. Ja szczerze, mi brakuje na tych symulatorach czegoś, co by było łatwo sprawdzić. Ja tego symulatora nie mam i myślę, że niekiedy ludzie chętniej by zobaczyli jakieś takie porównanie marszy, które już znamy, które są w grze i wydaje mi się, że ten symulator wtedy rzeczywiście adekwatnie jest w stanie pewne rzeczy porównać. Ja bym bardzo chętnie zobaczył różnice pomiędzy tymi atrybutami kultowymi, jak to wygląda, kiedy je mamy, kiedy nie mamy, to wydaje mi się, że jest łatwe do obliczenia, a kiedy pojawiają się nowi dowódcy, to ten symulator już się dla mnie tyle razy skompromitował, że szczerze równie dobrze mógłbym rzucić monetą i pomyśleć, co mi tam wyjdzie. I te wyniki to jest tak, jakby nie wiem, sobie równie dobrze gdzieś tam jakąś losową liczbę na kalkulatorze wpisał, to no nie wiem, no oczywiście nie jest to aż tak, nie? To ja rozumiem tego człowieka, który to tworzy, że stara się, żeby to było jak najlepiej, ale wydaje mi się, że koniec końców tyle razy już widziałem super wyniki z symulatora, które później się nie przełożyły w ogóle na to, co się działo w grze, także nie wiem, czy wy myślicie, że na przykład właśnie ten symulator, który teraz na przykład widziałem nawet, że pokazuje, że Elinora będzie dobra w garnizonie, czy to dla was jest jakoś tam przekonujące? Dla mnie nie. Znaczy ogólnie symulatory te wszystkie nigdy dla mnie nie były przekonujące, bo te symulatory wiele razy z tego co pamiętam się myliły.
albo no, było takie 50/50, więc ja im naprawdę nigdy nie wierzę. Ale no, ja bardziej się sugerowałem też tam opiniami też innymi graczami, którzy troszeczkę grają. Eleanor akurat wygląda najgorzej z tych dwóch dowódców. No Belli, tak, tam mówiłem, no mam tam gdzieś z tyłu głowy, że może się myliłem i może on będzie jednak dobry. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, poczekam po prostu już na takie testy typowo z gry, jak ci dowódcy wyjdą i wtedy po prostu sobie temat ruszę. Więc ja to tak patrzę w tym momencie na to. Ale no, nie ma takiej sytuacji, jak wyszedł Zydliang, wyszedł Herman, wyszła Gorgo, Liu, że wiedziałeś że na starcie, że ten dowódca no będzie grywalny, tak? Widzieliśmy już dużo wcześniej. A tu jest właśnie taka opcja, o której tam też wam pisałem wcześniej, że to mi tam jeden znajomy, który tam siedzi troszeczkę w Lili w suporcie mi napisał, że oni w tym momencie bardziej nie chcą wypuszczać niby mocniejszych dowódców, ponieważ już było tak, że właśnie mieliśmy kawalerię mocną Huo, mieliśmy Justyniana, mieliśmy potem piechotę, Gorgo z Liu, później wyszedł Herman i Ashur, który jeszcze jest grywalny rally do Open Field, tak samo jak Gorgo. No i tutaj mamy teraz już tak pierwszą jakby tak, nie wiem, opcję tych spadków. Oni chyba mi się zdaje, że coś zaczęli robić w końcu z tym muzeum i nie wiem, może chcą, żeby tam coś ruszyło. Nie wiem, to jest ogólnie taka informacja, którą on mi mniej więcej podał, że niby są od kawalerii zacząć tak troszeczkę z tymi dowódcami, nie dawać ich, wiecie, że wchodzi nowy dowódca i od razu bis, tier S, lecimy, nie? Że No chcą tak, coś zmienić. ja rozumiem, tylko że wiesz, myślę, że tutaj dużo graczy kawalerii już było takich trochę, że już im brakowało, że w sensie, okej, ostatnio wyszedł ten Justynian, No tak. ale i Huo i wydaje mi się, że gracze kawalerii już się czuli pokrzywdzeni, bo w porównaniu, sorry, ale do Liucze i Zygelianga, czy tam tego połączenia z Hermanem, to wiele graczy kawalerii właśnie czekało na te obszarowe, bo naprawdę tak, bardzo dużo no. ludzi gra w tych dużych bolach i w tych dużych bolach, jak nie masz obszarowych, no to kurczę, jest słabo. Znaczy, ja myślę, że to wszystko jeszcze jest do zrobienia, tylko że ja rozumiem obrażenia na jeden cel, spoko, ale jak to są obrażenia na jeden cel, to one jednak muszą być dużo większe, nie? To muszą być obrażenia, nie wiem, niech to będą obrażenia 3000, tylko wydaje mi się, że znowu tutaj muszą gdzieś tam weryfikować sobie, bo może jakby dali obrażenia wysokości 3000, później by się okazało, że ten marsz w mobilizacji to by był w ogóle jakiś totalny kosmos. Jestem ciekawy, co na przykład utaczki, przepraszam, co ja gadam. Utaczki, czy na przykład szykujecie się na Elinorę, żeby mieć, bo co jeśli się okaże, że Elinora tak naprawdę jest bardzo dobra, że te używanie podwójnej jej umiejętności jest jednak dobre i że na przykład symulator nie kłamie, czy wy jesteście przygotowani na taką sytuację, jest jakaś taka osoba, która stwierdziła, dobra, ja tą Elinorę wymaksuję, i jak będzie dobra, to tak. W sumie nie wiem, jak będzie niedobra. Nie, no to można, Znaczy wiecie, się, zawsze można słuchaj, poczekać. kwestia jest ogólnie taka, że gracze, którzy u nas grają kawalerią, są otwarci na tą norę, ale no tak jak no trzeba poczekać na testy, czy to się w ogóle opłaca, czy nie, no bo jak zawsze z każdym innym dowódcą, no trzeba poczekać, aż ktoś to zrobi, testy wyjdą i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, nie? Mnie się wydaje, że to jest taka szansa, że ona będzie sobie dobrze dawać radę, ale w takim stricte 1 na 1. Bo ja szczerze nie widzę tam żadnych statystyk, które by mogły jej pomóc, jeżeli będzie okrążona ta flaga. Jeżeli ona będzie swarmowana, to wydaje mi się, że to po prostu będzie masakra. I tutaj jest właśnie pytanie, co w takiej sytuacji, kiedy właśnie ten swarm się pojawi, i i czy może właśnie będzie jednak dobra w takiej walce 1 na 1. Także no jestem ciekawy, ale tak jak tutaj chyba wszyscy zauważyliśmy, warto zawsze poczekać na to, jak ona się rzeczywiście pojawi w grze. Pretol, muszę cię zapytać, bo tutaj nie zauważyłem, cały czas pokazuje jeden i ten sam fragment i prawie cały czas tam się coś działo, a teraz nie ma nikogo w polu. Powiedz mi, Tak. gdzie się wszyscy podzieli?
Poczekaj, bo jakby Preto mi napisał, że na chwilę zaraz wracam, ale ja obserwowałem to całe KVK, to mogę teraz troszeczkę powiedzieć o tym KVK. Tak, bo teraz jest głównie utrzymywanie. Tam Water walczy na 2 kampy wyżej i tutaj tylko tak naprawdę kamp Pretola, tak jak wcześniej wspominał, głównie się teraz broni, tak, żeby kupić czas sojusznikom, żeby do końca zabezpieczyć ten zigurat, tak, bo już ten zigurat jest w pełni zabezpieczony i teraz tylko kwestia wypalić przeciwnika spod ziguratu, prawda? I jak nawet ten przeciwnik nie dotyka tego ziguratu, no to wiadomo, morale bardzo, bardzo szybko opada, prawda? Tak, już tutaj jestem, gdzie się pojawiły jakieś marsze. Okej, co prawda to już nie jest 3080, ale pewnie jacyś tam gracze się pojawią, bo tu jest cały czas ich obóz. Także no, z tego co słyszę, nie za bardzo są nastroje dobre, jeśli chodzi o nową kawalerię, ale poczekamy, zobaczymy jak to będzie w praniu i jak to będzie wszystko przebiegało, jak to będzie wyglądało. Okej, no to przechodzimy do kolejnego tematu, który mam. W moim KD ja w sumie nie opowiadałem, co się u mnie działo, ale myślę, że tutaj osoby, które są tutaj ode mnie z kanału, to mniej więcej wiedzą, albo zapraszam po prostu do odcinka ostatniego o zdradzie u nas w KVK. No jestem ciekawy, czy wy też mieliście kiedyś takie historie. W sensie ja ogólnie w miarę jestem w stanie zrozumieć zdrady różnego typu związane z ziguratem. W sensie, że obóz na obóz, nie? Ale czy zdarzyło wam się kiedyś taka sytuacja, że w środku obozu ktoś wpadł na fenomenalny pomysł, że zacznie atakować graczy czy tam królestwa ze swojego obozu? I czy dla was to jest na przykład taka opcja, w sensie takim, że nie wiem, że uważacie, że o dobra, ci nie walczyli dobrze z naszego obozu, to teraz dawaj, atakujemy ich. Ja tylko tu chciałem zaznaczyć, że to nie jest w sumie sytuacja, która była u nas, bo myślę, że gdyby wyszły liczby, myśmy tam jakoś specjalnie nie nadzorowali, ale myślę, że to nie było tak. U nas to zdecydowanie nie było tak, że myśmy, nie wiem, nie walczyli albo że byliśmy najsłabsi w naszym obozie, bo jedno i drugie w sumie nie jest prawdą. Ej, tylko po prostu głupota pewnych ludzi o tym zdecydowała, także w sumie szkoda. Ale jestem ciekawy, czy kojarzycie takie historie, czy tam na waszym KVK się zdarzyły, czy może się zdarzyły, nie wiem, akurat u was. No ja na mogę szczęście- powiedzieć okej. tak jak teraz na przykładzie naszego KVK teraz, co mamy, no to 2813, co jest z nami w obozie, które po prostu stwierdziło, że oni nie będą uczestniczyć w KVK. I tyle. Jak mają takiego króla, który w ogóle tam nie lotuje, gość sobie pojechał gdzieś tam na wczasy jakieś, to nawet nie oddał R5, a oni, jego R4 nawet, jak wysłaliśmy im powiedzmy tam mapę jakąś, jak mają budować flagi, to oni powiedzieli, że nie będą budować flag, bo oni nie mają zgody króla. No i tak 2 czy 3 dni czekali, aż on przyjedzie sobie z wakacji. Okej, No i w końcu on wrócił i powiedział, a dobra, to my nie gramy. no dobra, no to okej, to oni się zachowali słabo, mega, ale czy na przykład w konsekwencji zaczęliście ich atakować, gdzieś tam wyrzucać z tego Kingslandu? To znaczy, no mieliśmy tam na Discordzie takie spotkanie i w sumie mieliśmy tak w planie, ale stwierdziliśmy, dobra, nie będziemy robić burdy i po prostu są sobie na tym Z4, ale nie palimy ich. Z koalicji ich wyrzuciliśmy i tyle, no. Okej, dobra. No ja myślę, że to jest spoko. To znaczy, wiesz, tak jak mówię, no to jest zupełnie inna sytuacja. Są też takie sytuacje, że wiecie, że ktoś od razu mówi, że gdzieś tam robi recovery. U nas też była taka sytuacja w obozie i w sumie to jest w ogóle najlepsze, że królestwo, które stwierdziło, że robi recovery, to w ogóle od samego początku nie było z nimi żadnych problemów, nikt ich nie atakuje. I najlepsze co jeszcze, że ci, którzy robili recovery, zaczęli nas atakować. To jest w ogóle już hit. No, to, nie wiem. No, także tutaj myśmy mieli śmieszną sytuację, ale jestem ciekawy. Pamiętam te KVK 2 jeszcze u Pretola, że tam się naprawdę dużo działo, ale to były w sumie chyba głównie takie właśnie zagrywki między królestwami, no bo tam nie ma jeszcze obozów na KVK 2. Właśnie wróciłem i któreś mnie nie było. Tu gadka teraz o zdradach, tak? Tak. My w KVK 2 i w KVK 3 zdradzili nas niestety. Okej, to Ale o historię, dziwo w KVK... No mogę opowiedzieć historię, no. historię z KVK 2 znam, to jestem ciekawy jak to było w KVK 3.
W KVK 3, no to masz te wybierane teamy, masz 4x4 ustawione i tam ogólnie w przeciwnym tym obozie jakby pokłócili się i tam się skończyło tak, że między sobą się zaczęli bić po prostu w tej strefie z cyrklami, tam gdzie tak samo do altarów się buduje flagi. No i pokłócili się właśnie o podział cyrkli i zaczęli się bić. No i KVK wyglądało 4x3, nas 4 na ich 3. No to mówimy co, no łatwe KVK, Kingsland pewnie się skończy w godzinę, no ale liczymy DKP z ołtarzy oraz z Kingslandu. No i wszystko policzone, wszystko spoko. Wiadomo, no Kingsland wygraliśmy w parę godzin, no i my byliśmy pierwsi, zasłużyliśmy na gwiazdkę. No i pewna noc, budzę się rano, patrzę, pali nam się 15 flag. I to o dziwo nie nie jedno królestwo nas zdradziło, tylko aż 2. I tak samo w przeciwnym sojuszu te 2 królestwa, co się pokłóciły, się pogodziły. I KVK się zmieniło w 2x6. I o dziwo udało nam się wygrać to KVK 3 2x6 i zdobyć gwiazdkę. I jeszcze było jedno królestwo, które zmieniło stronę aż 4 razy. Co 2 godziny zmieniali po prostu stronę, bo my zaczęliśmy inzerować miasta, to zapytali się nas, czy no możemy wrócić, przepraszamy, błąd dyplomacji. No i wtedy na odwrót. Wtedy tamci zaczęli palić miasta i znowu to samo. I tak po prostu, wiesz, od jednego do drugiego chodzili, żeby tylko uratować miasta. No ale końcowo można to podsumować jako 2x6, o dziwo wygrane. Ciekawe Ale KVK było. to ci byli dobrze, jak ich z jednej i z drugiej strony palili, to naprawdę No musieli się jakoś diplomacy ratować went wtedy. wrong. Okej, dobrze, to No. mamy tutaj 2 historie. Storm chyba jeszcze wcześniej coś mówiłeś na ten temat. Tak. Jakby takiej mega oficjalnej zdrady nie mieliśmy takiej jeszcze na 5.8 od sojuszników. Jedynie co, no to ten Orlean nasz nieszczęsny, gdzie najpierw w Z5 nasz własny nasze własne królestwo w kampie, tak, czyli w obozie, zesurmowało naszą fortecę farmy, która blokowała pasa, bo myśleli, że to przeciwnika. I 2 R4 po prostu podeszło do tej fortecy i ją zesformowała. Więc to takie jest najbliższe od zdrady, którą otrzymaliśmy. No i potem jeszcze nieszczęsna ta Z6, też był stream z tego. No, jakby było wszystko dobrze, my walczyliśmy mega zmęczeni po Z5 i zmęczyliśmy też przeciwnika mega. I potem zaczęliśmy męczyć tego drugiego przeciwnika z drugiego kampu, ale nasz sojusznik, który nie walczył ani w Z5, powalczył tylko 1 dzień, bo napisał, że 2 pozostałe królestwa w jego kampie się poddały. Po 8 godzinach walki w Dead Time Zone otrzymali Fort Dropa pod praktycznie pasem wchodzącym do Z5, no i to już było jakby przypieczętowanie przegranej tej strefy, bo jakby 2 królestwa nie walczyły, a trzeci obóz był kompletnie zamknięty. Więc niestety to był koniec tego KVK, więc to można by było podpiąć pod zdradę, tak? Czyli walka tylko przez kilka godzin. Okej, dobrze. Także no w sumie wydaje mi się, że nie jest to znowu aż takie częste, chociaż tutaj no macie historię, ale tak jak mówię, trochę to inaczej wygląda, kiedy to jest ten sam obóz, a trochę inaczej, kiedy są inne obozy i kiedy tam właśnie wchodzi kwestia gwiazdki i tak dalej, to ja jestem to w stanie prędzej zrozumieć. Natomiast no, ja pamiętam, myśmy naprawdę już zagrali bardzo dużo KVK. I mieliśmy bardzo różnych sojuszników. Niektórzy byli mega słabi albo praktycznie nic nie robili, wszystko musieliśmy robić za nich, ale nigdy nikt nie wpadł na taki pomysł w ogóle, żeby a dobra, no to teraz musimy ich tam zaatakować czy coś w tym stylu. Wydawało mi się do tej pory, że to jest jakaś taka trochę święta zasada, że tego się jednak nie robi, że to się bardzo często później jeszcze lubi zemścić. No ale cóż, także może to właśnie też kwestia tego, że myśmy zwykle grali gdzieś tam na Besidzie, a teraz padliśmy bardzo, bardzo nisko, no i może tutaj rzeczywiście w tych niskich seedach to jest normalne. No i właśnie, to przechodzę płynnie do ostatniego tematu, który chciałem dzisiaj poruszyć, a to są właśnie seedy Królestwa. I mam takie pytanie, jak myślicie, na ten moment gry, jak uważacie, jaki seed jest taki seedem optymalnym, gdzie waszym zdaniem gra się jakby najbardziej komfortowo? Może też z takim właśnie podejściem graczy naszych z Polski,
Czy my mamy, czy coś takiego, co polecalibyście graczom właśnie, żeby zacząć od takiego seedu, albo od takiego, albo może właśnie jaki sobie przyjąć taką taktykę, żeby na przykład najpierw próbować się wbić na Imperium i podbić sobie VIP-a, a później gdzieś tam zejść na seed niższy, i z tego po prostu skorzystać. I tutaj na pewno będę, prosił o opinię każdego z was, i jakoś postaram się po kolei. No to może, Taczka, jak uważasz, jakie jest twoje zdanie? Znaczy się moim zdaniem, tak jak mówisz na przykład, że wbić się do Imperium, pozbierać skrzyneczki, to jest fajne, nie mówię, że nie, ale po jednym KVK z takiego Imperium grając tak najprawdopodobniej będzie migracja przymusowa. Bo no, nie ukrywajmy, w Imperium no, duże są wymogi. A no, nie ukrywając, ostatnio, znaczy się nie wiem, jak, w naszym przypadku, tak jak nasze KD, no to większość ludzi, która do nas pisała na przykład z migracji, to były osoby, które no po prostu nie wyrobiły limitów na swoich KD, tak? I no i co ja bym mógł polecić? No na pewno jakieś królestwo w seedzie niskie B, C, coś takiego, żeby jakoś to w miarę wyglądało. No bo jeżeli ktoś nie ma ogarniętego konta z marszami, z ekwipunkiem i ktoś tym bardziej w Crystal Tech nie, że tak powiem, nie inwestuje, no to w takim seedzie A dobrze powalczyć i w Imperium, no to moim zdaniem ciężko. Okej, dobrze. Tutaj też oczywiście ja rozumiem, bo to jest szeroki temat. Są królestwa i królestwa. To nie zawsze tylko i wyłącznie od seedu zależy, jak to wszystko wygląda. No ale tak na luźno powiedzmy rozmawiamy. No to teraz Optimus, ty byłeś na wielu różnych królestwach, na wielu różnych seedach, więc jestem ciekawy, co o tym myślisz. Na tą chwilę uważam, że seed A i seed B. Nie wiem dlaczego, ale jak widziałem po innych królestwach, też jak śledzę nieraz królestwa te, które tutaj też grają nasi gracze, czy też nasi tutaj królowie, co z nami, to uważam, że jednak ten seed B i seed A nie tylko daje jakby taki komfort tej walki, pomijając oczywiście odkąd te domeny są wprowadzone, ale są tam jakieś moim zdaniem chyba większe szanse, żeby mieć taki jeszcze fan z gry z tych walk, bo widziałem C, widziałem D, raz grałem na C, nigdy nie grałem na D, ale no nie wygląda to fajnie, albo kapał się kończy, albo to wygląda jakby, nie wiem, farmerzy między sobą walczyli. Imperium uważam, że to jest już dla takich graczy, gdzie lubią wydawać, mają bardzo mocne konta, minimum 5 marszy, oczywiście z bardzo dobrym girem, to wtedy można się pchać w Imperium, żeby tam zostać na dłużej niż tak właśnie przed chwilą mówił Taczka, że zagrać jedną tam KVK i zaraz będą chcieli cię stamtąd odstrzelić, bo stwierdzą, że zrobiłeś dużo mniej DKP od tam top 200, bo te KD, tak jak ostatnio oglądaliśmy taki, zresztą pamiętacie pewnie 1.093 i 1.960 i to Królestwo 2.6.0.5, gdzie grał Hisagul, no widzieliście, jak to wszystko wyglądało. No tam te są naprawdę bardzo mocne konta. Widzieliście, jak się potoczyło po KVK z tymi królestwami, więc no Imperium jest naprawdę dla dużych spenderów, nie? A i B moim zdaniem są takie idealne do gry, a jeżeli ktoś chce odpocząć od tej gry i pograć właśnie sobie tak totalnie na takim pełnym chillu, to nie musi iść do seedu D lub C. Uważam, że seed B też spokojnie można sobie pograć dość dobrze. Wiadomo, zależy od królestwa, na jakim tam też oni są poziomie tego seedu, ale wtedy B dla takiego gracza też jest moim zdaniem ok. Nie trzeba naprawdę schodzić nie wiadomo jak nisko. Zresztą tu myślę, że to zaraz będzie Pretol, więc on też trochę może o tym powiedzieć, bo on też ma tam zmiany za niedługo, więc też może wam powiedzieć, jak wygląda gra w seedzie C. Tyle. Tak, ja na przykład też byłem teraz w seedzie C i tutaj są naprawdę takie sobie te królestwa, ale szczerze ja byłem na przykład bardzo zaskoczony, jak dużo jest walki, i że ona była też bardzo długo, tak? Także u nas na przykład ta pierwsza strefa trwała dobrych parę dni, czego się w ogóle nie spodziewałem. Myślałem, że właśnie to będzie 3 godziny i koniec, do widzenia. Tak byłem nastawiony na to wszystko, a tam się rozegrała naprawdę duża walka i teraz widzimy też u Pretola się dużo dzieje.
ten Kingsland trwa i trwa, mimo że się otworzył wczoraj, już ponad 24 godziny grubo idzie, więc no jestem ciekawy, co Pretol właśnie na to pytanie odpowie. No dobra, no to ja osobiście grając w tych CS, bo nawet jak nie miałem jeszcze tego swojego 3080, nie byłem tutaj królem, to również grałem w C w moim pierwszym królestwie. I szczerze nienawidzę C. Po prostu tyle, co ja widziałem, co się dzieje w tych CSID-ach, to jest masakra. Jeszcze ostatnio widziałem ten twój filmik, ta zdrada, to ja planuję właśnie 3080 przejść do Besida na Next KVK. Wiadomo, nie wiemy, czy to się uda, bo musimy na pewno dużo PR dropnęliśmy. Pewnie jakiś deathweight będzie do wywalenia. Też na siłę nie chcemy wchodzić w to B, rekrutować każdego po kolei, ale no będziemy planować wchodzić w B. No bo w tym C, no to na pewno nie podoba mi się, że albo masz takie dwa typy seedów C, albo masz, no bo tu masz ogólnie seed C, seed D zazwyczaj, no to masz albo dead camp, albo masz camp takich whale'i z farmami, co sobie robią projekty i no albo kończysz Kingsland w 2 godziny, albo grasz ten Kingsland i się męczysz na te max techy i tak dalej, co ci sfarmują wszystkie flagi. Na pewno jak oglądałeś teraz to KVK, no to widziałeś, że ten Hero co tam był, sfarmowali go przez 5 minut i mimo, że my wyszliśmy na tym raporcie pozytywnie, to oni to robią ciągle. Po prostu ciągle sfarmują. I wydaje mi się, że B jest takie spokojniejsze, że właśnie nie chcę celować, w sensie nie chcę celować, no ani nie lubię Imperium, ani nie lubię tych CD. I wydaje mi się, że B jest takie odpowiednie, przynajmniej dla 3080 i też dla mnie. I no, wydaje mi się po prostu, że B jest najlepszym seedem osobiście. Okej, to teraz Storm, który dużo był w B-seedzie, a teraz już jesteście w A. Znaczy, No jestem ciekawy. Znaczy ja byłem głównie przez sesji, tylko właśnie teraz trzeba teraz zredefiniować słowo seed moim zdaniem, ponieważ co kilka miesięcy, czy tam nawet co miesiąc, powstają nowe królestwa. I te nowe królestwa, one zazwyczaj mają niski power, przez co się dzieje? Mamy wypełnione C-seedy i D-seedy nowymi królestwami, którzy po prostu nie są w stanie przyciągnąć lepszych graczy. Dlaczego? Bo więksi gracze wolą już pójść do KD, które już są tam w Imperium i tak dalej, które są bardziej atrakcyjne niż małe KD, które praktycznie nie ma niczego tylko oprócz sojuszu, prawda? Więc to jest bardzo nieatrakcyjne dla takich graczy. I po prostu następuje teraz taka dziwna sytuacja, że my, mając ten sam power, co mamy teraz, bylibyśmy w high B seedzie, a teraz z tym powerem, co mamy, jesteśmy w mid A. Co jest kompletnie teraz jakby definicję seeda bardzo łatwo teraz zmienić. Czyli teraz jak Pretol chciałby być w B, no to praktycznie to jakby był w C poprzednio, bo teraz seed D i C to są królestwa, które po prostu grają naprawdę kilkadziesiąt osób. Tak. To znaczy nie zawsze mi się tak wydaje. Teraz naprawdę my tu mamy królestwa, które są w seedzie C i oni mają bardzo wysoką aktywność, tylko to są właśnie albo takie młodsze konta, albo takie, które gdzieś ludzie się powiedzmy powoli rozwijają na tych kontach. Także są też takie królestwa, które są bardzo aktywne, bym powiedział, no ale właśnie nie mają tych lepszych graczy, nie? No bo my nawet widzimy po tych, którzy tam nas zaatakowali, to było śmieszne. Myśmy we dwójkę z Joe wyszli na nich i prawie całego bola żeśmy im roznieśli w 2 osoby. Jak my byśmy się wtedy rzeczywiście akurat to był nasz downtime, kiedy myśmy no, kiedy oni nas zaatakowali, myśmy też mieli tam w planie recovery i różne sytuacje, ale myślę, że gdyby oni nas zaatakowali w naszym takim prime time'ie, no to mieliby mega ciężko z nami, żeby nam w ogóle cokolwiek spalić i może byśmy się w ogóle utrzymali tam. Gdybyśmy tak naprawdę bardzo chcieli, to myślę, że moglibyśmy im tam spokojnie zrobić krzywdę, bo oni się jakby chwalą tą wielce aktywnością i tak dalej, ale tego bola później zbyt mocnego nie mają. Także to też, tak jak mówię, bardzo, bardzo różnie bywa. No i została ostatnia osoba, czyli Sebix i twoja opinia. No to jest ogólnie temat rzeka z tymi seedami, bo zależy z jakiej perspektywy byśmy mieli na to patrzeć, bo na przykład dla mnie z perspektywy króla dużo łatwiej jest operować w CGA nawet przez głupią dyplomację, bo nie wyobrażam sobie na przykład dyplomacji gdzieś tam w D-seedzie czy CEN i mając 5 jeszcze innych królestw w jednym obozie, no to jest dramat. Ja bym w ogóle się nie odnalazł w takiej sytuacji.
poza tym planowanie czegokolwiek i tak dalej, no to jest, no nie wiem, nie byłem w takiej sytuacji, ciężko mi powiedzieć, ale nawet teraz jak mamy jedno królestwo tylko w kampie i już jest problem, no a gdzie jeszcze na przykład jakby miały być 4 dodatkowo, nie? Poza tym wydaje mi się, że gracze w CGA mają dużo łatwiej jest po prostu się rozwijać swoje konta przez aktywność, robienie fortów i tak dalej. Nawet w jakichś tam eventach typu zgromadzenie sojuszu, gdzie jest potrzebne wbić dużo punktów na maksymalny poziom, no to w Decidzie wydaje mi się, że to jest nieosiągalne bez spenderów. A tutaj mimo wszystko aktywnością można to nadrobić i wbijać spokojnie zawsze ten 18 poziom. No a na przykład z perspektywy jakiegoś gracza, który ma mało czasu na grę codzienną i tak dalej, sobie wbija tam 3 razy dziennie, no to lepiej wiadomo, że mu będzie w Decidzie, nie? I nawet pod kątem nawet jakby chciał sobie brać udział w MG, no to tam na pewno jest lista bardzo wąska, nie? W takich królestwach. A jednak, żeby gdzieś tam się wbić na przykład w MG, no to wiadomo, że no trzeba się pokazać na tym KVK, bo z reguły no każdy ma ten sam system przyznawania tych główek, no i to już trzeba po prostu pokazać swoją aktywność, nie? I tak dalej. No ale na pewno dla rozwoju konta i takiego codziennego grania, no to wydaje mi się, że A jest optymalną opcją. Okej, dzięki. No, także widzicie, tutaj są też różne opcje. Ja myślę, że naprawdę to jest bardzo, bardzo różnie. Najlepiej, jeżeli wszystko zależy od sytuacji, tak? Zależy, jak się często rozegra KVK i tak dalej, bo często to też jest kwestia no, takiego zwykłego szczęścia. Jestem jeszcze ciekawy, bo o tym wam nie mówiłem wcześniej, ale nie wiem, czy oglądaliście, jak wygląda podział na tym KVK, w którym aktualnie jest Chizgul. Ja nie chcę pomylić numeru. Jakie to jest 2, 2, królestwo? 8. 2268, właśnie. Nie wiem, czy widzieliście, jaki oni mają podział, jeśli chodzi o KVK. Ja wam tutaj zaraz wrzucę na nasz czat, na którym jesteście, ale ja sobie jak tak popatrzyłem na ten podział, który oni zrobili, to sobie tak pomyślałem, kurczę, tam chyba też dawno nie wygrali KVK, bo to KVK, które ja widzę, tam jest dużo królestw, mają tam w sumie tylko jedno imperium przeciwko sobie. Ej, Tak to mają królestwa, które są po dwa w jednym, ej, w jednym obozie i podzielili się 3-3, czyli porówno. I wydaje mi się, że w takim rozrachunku, no to te królestwo 2-2-6-8, gdzie tam przyszły osoby właśnie od Chizgula wieloryby, gdzie tam jeszcze przyszli z tego, co słyszałem, przynajmniej osoby z 960 nawet, jakieś wieloryby. Oni tam mają 1,4 tera kill pointsów. Także no nie wiem, czy oglądaliście i co myślicie o właśnie takim podziale, jaki oni zrobili, bo szczerze, mnie się on wydaje kiepski, w sensie takim, że 2268 jako takie duże królestwo, wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie powalczy. Jak ja bym był w tym KVK i bym był w jakimś z tych czerwonych królestw, to pierwsze co bym pomyślał, to bym pomyślał o jakimś może jednak farm KVK czy coś w tym stylu, bo no sorry, nie chciałoby mi się znowu jakoś mierzyć. Trochę tak jak wcześniej też byli właśnie ci z 960 i tam były niskie seedy i nie chcieli za bardzo z nimi walczyć. Tutaj to też tak wygląda, że naprawdę, no ja nie lubię bardzo, kiedy KVK wygląda tak, że po pierwszym, zanim się jeszcze KVK zacznie, to już jest 100% wiadomo, jak się skończy. No to właśnie my mieliśmy teraz taką sytuację, że w KP na przykład mieliśmy też zrobione takie porównanie, no to mieliśmy 1-2, nie? Dla enemy, nie? No to jest... Tym bardziej, a w ogóle jeszcze u nas wiatr w ogóle nie walczył, a nasze królestwo sojusznicze z kampu też praktycznie nie walczyło, także no. Ogólnie mieliśmy takie morale i w ogóle, że chciało nam się KVK jeszcze 14 dni u nas trwa, także to jest dramat. No ale tak patrzę jeszcze, że tam jest 18-24, graliśmy z nimi KVK jedno i bardzo mocne królestwo. Tak, to znaczy ja jakby nie neguję tego, że to są mocne królestwa, tylko to chyba też 2605 się przekonało o tym, że można być bardzo, nawet bardzo, bardzo mocnym królestwem, a kiedy się mierzy z 960, to jednak jest to zupełnie inna bajka i myślę, że tutaj te królestwa też są normalnie bardzo mocne, ale kontra, no to może być silne królestwo, bardzo dobre, ale jeżeli po drugiej stronie jest 50 gości, wielorybów z wymaksowaną technologią, to się zaczyna jednak trochę inna bajka.
Nie wiem, czy Storm na przykład oglądałeś te KVK, ten podział, czy miałeś tam jakieś przemyślenia? Nie, niestety nie śledziłem tego. Okej, ja teraz te grafiki tutaj właśnie pokazuję, jak wygląda podział, jak wyglądają też statystyka kill pointsów właśnie w tym KVK, bo kiedy sobie to przeglądałem właśnie u Plato na jego kanale, to co ja sobie tak pomyślałem, to myślałem, kurczę, no, niby zobaczcie, jeśli popatrzycie na moc i jeżeli popatrzycie na kill pointsy, to one są porówno. I mnie strasznie wkurza takie właśnie patrzenie na KVK, że ktoś pokazuje, no ale zobaczcie, macie więcej mocy, macie więcej kill pointsów, przecież macie spokojnie szansę, gdzie tak szczerze wszyscy wiedzą, że tam nie ma żadnej szans, no bo to jest ogromna różnica, jak jedno królestwo ma tam, nie wiem, w sumie w obozie 500 czy tam 600 kill pointsów, albo jako królestwo mają, nie wiem, 300 czy nawet 500, a drugie królestwo samo ma 1,4 tera. Bo to też pokazuje, jacy tam są finalnie gracze i co oni w polu są w stanie zrobić. Także nie wiem, co myślicie o takich właśnie trochę manipulacji tymi danymi, że niby jest porówno, ale tak szczerze to nie jest porówno. Hmm. To może zacznę. Mi się wydaje, że tam ciężko mi powiedzieć o tym KVK, bo nie interesowałem się nim. Natomiast mogę ogólnie powiedzieć na temat właśnie dyplomacji i właśnie, że na papierze to oni są silniejsi, prawda? No tak naprawdę, dopiero tak naprawdę papier przyjmie wszystko, jest takie przysłowie, prawda? I tak naprawdę zależy, bo na przykład takie może być mocne królestwo, ale na przykład to królestwo sobie robi recovery, tak? I co? No i wszystkie te statystyki, wszystkie piękne, ładne fight jest mi minus ujemne. No i tu bardzo, bardzo końcowo uwzględnić te wszystkie czynniki. No i co, tak naprawdę dopiero strefa piąta często najczęściej weryfikuje te balansowanie KVK, prawda? Tak, tak, tylko tu mi chodzi właśnie o to, że nawet gdyby wszyscy się zmobilizowali i chcieli walczyć, to i tak wydaje mi się, że te numery się nie dodają, że jednak jest coś takiego, kiedy masz super silne królestwo, że ono po prostu no, niszczy, idzie jak ten taran, tak jak właśnie tutaj Nie, no to spodziewam 2, 2, się. 6, 8 to by mogło samo na te 3 obozy na dole zagrać. No właśnie o to mi chodzi, że dziwi mnie, bo wydaje mi się, że nawet jak 2268 by wzięło sobie jakiś drugi obóz, w sensie nie No to tak. Imperium, tylko jakiś drugi zwykły obóz i zagraliby 2-4, to i tak bym powiedział, że oni to lekko wygrają. No A, tak, a dokładnie. zdecydowali się na 3-3 i ja tak patrzę, mówię, No łatwe KVK, nie? To jest ogólnie dla nich. Tak, tylko 2268 ostatnie 2 KVK mieli bardzo ciężkie, przypominam, nie? No ale tam 2605 całe migrowało, nie? No to jest w ogóle... A oni też mieli A ciężkie 2605 KVK, też mieli, przecież teraz mieli też bardzo ciężkie KVK, a jeszcze poprzednie mieli chyba 1 właśnie na 6 czy coś takiego. No sami na resztę po prostu byli chyba. Też przegrali. Także i 2605 i 2268, no można powiedzieć, że to jest teraz jedno królestwo, no to i ci mieli bardzo ciężkie KVK, no i jednak, no nie można brać samych ciężkich, nie? Jakby No ale ja nie wiem, 960 ja mam nawet się... trochę inne zdanie. Tam masz 100 gości, którzy nie mają ograniczenia portfela, to nic dla nich nie jest ciężkie, bo oni po KVK już sobie wyrównują to z surowcami i tak dalej, wojskiem i tak dalej. Taki cheesebull to sobie możesz szkolić przez tydzień czasu non-stop i wiesz, wbija wojsko. Dla niego to nie jest problem wojsko, ani już surowce. A tym bardziej speed-upy, nie? Także oni nawet, podejrzewam, że nawet jak im się skończą speedy, chociaż w to wątpię w ogóle, no to sobie leczą po prostu dagemę i tyle, nie? To są tacy gracze. No ale też nie wszyscy to nie jest jak właśnie na przykład 1960 ma tak, że tam można powiedzieć, że jest sojusz taki, że masz wszystko, ale w 2268 no to tam kojarzę niektórych ludzi, co są, tam na przykład jest nawet free to play youtuber taki, nie pamiętam jego nazwy, no także no też niektórym graczom czy królestwom po prostu przydać takie luźniejsze KVK, bo no skończyłoby się tak jak 2605, 1556 chyba, że zawsze brali te ciężkie KVK i przegrali 2 czy 3 z rzędu i królestwo się rozpadało, no nie? ja szczerze bym się tutaj z Sebiksem bardziej zgodził, bo wydaje mi się, że na takim 2268 to po pierwsze jest mnóstwo wielorybów, którzy zwykle nie mają jakichś wielkich problemów z surowcami,
często nawet mają pilotów, którzy im zbierają albo kupują sobie surowce, czy tam mają boty bardzo też często. Więc to jest raz. Dwa, jeśli chodzi o przyspieszenia, nawet dla tych graczy free to play, to tam tyle leci gold chestów, że oni te przyspieszenia mają. Większość graczy na takich królestwach jest ogarniętych, nawet jak to jest gracz free to play, a ma 5-6 farm, to jest w stanie od czasu migracji, nawet przez samo KVK, tym bardziej, że oni w pierwszej strefie na pewno nie będą walczyć, bo jak sobie popatrzycie na te numery, to te królestwa 2-2-5-0 i 3-1-2-5, no nie mają żadnych szans z nimi, nie? To jest nawet taki bol, jak wychodzi 2-2-6-8, no to tam są raporty takie, że od razu, nawet jakby były te obozy super nastawione, super walczymy, to po 5 takich gongach, to sobie każdy myśli, a kurczę, w sumie jutro do roboty muszę jechać rano No. i tak dalej. Trade 1 do 5 i każdy musi dać łatwiej siema. jest sobie znaleźć wytłumaczenie, kiedy się dostaje po prostu jeden za drugim gongi i się widzi takich graczy, co mają wymaksowaną technologię, bo zabiją po prostu pierdylion barbarzyńców w pierwszej strefie. I już oni już nawet tak idą, nie? Że to już nawet nie jest to, że oni codziennie wszystkie paczki wykupią, tylko oni jeszcze będą barbarzyńców na pilotach niektórzy zabijać, czy sami. Więc wydaje mi się, że to naprawdę jest siła. I w sumie z jednej strony to też o tym myślałem i rozumiem to, że mieli ciężkie KVK i że nie za każdym razem można brać ciężkie KVK, ale szczerze, wydaje mi się, że nawet jakby wzięli jeden obóz ze sobą, kontra 4 pozostałe, to nie mieliby tak ciężkiego KVK. I teraz jest właśnie pytanie, czy lepsze jest ciężkie KVK, nawet te 2x4, czy lepsze jest takie KVK, bo nie wiem, ja szczerze się nie spodziewam, żeby oni mieli jakąś wielką walkę. Podejrzewam, że pierwszą strefę im odpuszczą, w drugiej strefie też totalnie się nic nie będzie działo, bo nawet nie ma szans, żeby ich ktoś tam zaatakował 2 na 1. Więc jedyne co, to mogą liczyć na to, że będzie walka w Kingsland i że te królestwa tam 1824 i 1900 spróbują ich zaatakować w Kingsland, ale ja bym powiedział, że dla mnie No to ten Greenwood najprawdopodobniej to i będzie. Daybreak na pewno na 100% pójdą prawą stroną w ogóle, żeby Tak, ominąć to bo oni 2-2-6-8. wszyscy uciekną na prawo, żeby jak najdłużej móc uciekać, ile to tylko będzie możliwe i później będzie walka powiedzmy tam w Kingslandzie, bo podejrzewam, że nawet jak te bramy 8 się otworzą wcześniej, to oni się tam zamurują, także nie będzie do nich dostępu. No i co? No i będzie Kingsland, który się może skończyć tak naprawdę w jeden dzień, bo wiecie, no mają dalej 3 obozy, nie? To nie jest tak, że 2-2-6-8 tam będzie walczyło samo. Oni tam dalej będą mieli sporo pomocy, więc sobie spokojnie wyczyszczą i nie wiem, czy to jest też jakieś takie podejście, że o dobra, super, nie? No i co, wygrają Zigurat, tam tych autarków trochę rozdadzą, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest koniecznie to, czego tam gracze czekają tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać KVK, a wiecie, gdzieś tam nie zawalczyć zbyt mocno. No mi się wydaje też, że takie 2-2-6-8, no to nawet tam są tacy gracze, że oni chcą po prostu walczyć i nawet muszą kontrolować ten power. Ja wiem, jak u nas jest, my też mamy dosyć wysoki power, bo gdzieś tam w granicach 19 bilionów jako królestwo. No i wiedząc my, że przegramy to KVK, po prostu walczyliśmy tak, żeby po prostu ograniczać ten power, nie? Zbijać tą siłę i po prostu, no, trzeba to robić. W sumie na logikę migrujesz do Imperium, żeby właśnie bicie 24/7, nie? No, dokładnie. O właśnie, Także nie? oni To będą pewnie szukać tej wydaje mi się, walki w to problem jest- 2-2-6-8 i No, problem wydaje mi się, że jest w coraz mniejszej ilości imperiów i matchmakingu, że właśnie jak kiedyś były wyrównane KVK, się spotykały te impery i tak dalej, to ostatnie KVK jakie mieliśmy? Free for all, 1/5, teraz właśnie jest 3/3 źle, no nie da się po prostu nic poradzić, no nie? To samo teraz ma problem 1093, że nie może znaleźć sensownego No przeciwnika. tak samo, tak jak było kiedyś to stare królestwo Cizgula, nie pamiętam numerku. 1, 2, 5, 4. Tak, no to oni przecież się rozpadli dlatego, że właśnie byli za silni teoretycznie i nie mogli znaleźć matchmakingu ile tam razy pod rząd. No bardzo długo nie mogli znaleźć matchmakingu. pół roku oni nie No, grali no. KVK. A właśnie oni zawsze brali jakieś trudne tam, mieli free for all i wszystko właśnie tam jakieś, no. Także po prostu błąd jest w imperiach. Ciężko jest później naprawić KVK czy coś, jak właśnie jest taki matchmaking Imperium kontra zwykłe tam Asidy czy coś. Znaczy, moim tak, to zdaniem to znaczy, jest po prostu... dobra, nie chcę
nie chcę przerywać, to ja tylko powiem, wydaje mi się, że tutaj jest to do ogarnięcia. Właśnie 2-4 wydaje mi się, no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, że w tym KVK jest 960 i tak wyglądał podział, albo że 93 chciałoby takiego Znaczy też podziału. jest Może to różnica, jest no też nie? trochę inna półka jednak jeszcze, No. ale i tak, no nie wiem, właśnie to co mówicie, E, stanie pod miastami i czekanie po prostu, aż ktoś będzie tam ich cheeseburgerował przez całe KVK, to myślę, że też nie będą z tego wcale zadowoleni. Tak jak mówiłem wcześniej, tam jak pytałeś się o seedy. Seed seedowi nierówny, tak samo Imperium Imperium nierówne. Prawda? Bo na przykład to, że 001 jest Imperium, to nigdzie nie jest porównywalne do tych wszystkich tych imperiów, które są popularne, prawda? I teraz tak naprawdę większość imperiów to tak naprawdę high acidy. A kiedyś imperium, prawda, to było takie, że pod królestwo złożone z 2-3 sojuszów i ono mogło naprawdę robić mega wyniki, tak, i mogło sobie podejmować się trudniejsze decyzje, bo wiedziało, że może sobie zrobić. Tak naprawdę jedynym dwusojuszowym królestwem w tej grze to jest 93. Nie ma już żadnych królestw prawie, które po prostu mają 2 aktywne sojusze. No bo jakie takie aktywne walczące sojusze? Nie, no jest chyba to JST, ale nie ta liga jeszcze. Tu No, jesteś Tam właśnie gdzie jest, teraz nie? ma problemy. 1365. No dobra, no to przepraszam, no jeszcze JST, ale jeszcze poza tymi dwoma? No nie ma. No nie to jest Teraz masz jednosojuszowe jednosojuszowe właśnie, nie? i wszystko polega na właśnie jednym sojuszu i dlatego mi się wydaje, że sytuacja właśnie takie, że zrobić trudniejsze KVK jest znacznie cięższe do wykonania, prawda? Bo koniec końców to jest ilość graczy, która jest dostępna na tym królestwie, tak? No a No widziałeś generalnie teraz to 1093 mogłoby wykorzystać tą domenę i po prostu rozbić się jako 2, nie? Na 2 KVK. Na 2 mapy. Nie wiem, czy to w ogóle jest. No ale wydaje mi się, że to by było możliwe, że Ale po prostu. żeby rozbić się na 2 domeny, to najpierw musisz chyba wypełnić jedną. Musisz wypełnić jedną domenę 800, nie? Zamków chyba jest. Tak, 899 chyba jakoś. Tak? I musisz najpierw wypełnić tą jedną domenę. Po czym co, No. puszczasz na drugą domenę 100 wojowników, żeby bez farm wskoczyli, bez niczego na KVK? No. To jest to, że ta zmiana jest potrzebna po prostu w ilości tych zamków, bo jakby to było 300, no to podejrzewam, by to też było spoko. Łatwiej by to było ogarnąć. A widzieliście Ej. to KVK ostatnio na przykład 2489 kontra właśnie 1365? Też niby się zapowiadało fajnie, a To skończyło się też tak, wieczna że drama. kręcili gwiazdkę na kole fortuny, no nie? To akurat Że Tak, 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 tak słyszałem o taki tym jest kole poziom fortuny. Imperium w 2024 roku właśnie. To jest już abstrakcja, nie? Żeby gwiazdkę losować na kole, nie? To pokazuje poziom Imperium w 2024 roku, że jest ciężko grać jako Imperium po prostu, żeby mieć fajne KVK i tak dalej. Ale w tym KVK też może być jeszcze ciekawie, bo 2268 jak nie będzie miało walki, a podejrzewam, że oni będą chcieli gwiazdkę, no to czasami może się skończyć, że powalczą na wszystkich gdzieś tam, nie? To znaczy, ja myślę, że nikt nie będzie kwestionował w ich tam, przy tym ich sojuszu, kto gwiazdkę bierze. Zresztą tutaj szczerze, dla mnie to jest takie KVK, że jest wszystko wiadomo. Wygrywają niebiescy, 2268 bierze gwiazdkę. No nie wiem, no może rzeczywiście mają takie podejście, zrobimy sobie trochę łatwiejsze KVK, nazbieramy sobie surowców i później będziemy następne KVK walczyć mocno. Tylko, że no właśnie, no, wydaje mi się, że to nie jest dobra opcja na takie imperium, na takich graczy, których mają, bo to jest też takie trochę rozleniwianie trochę graczy. A wiadomo, że jak do takich imperiów często też idą gracze, którzy wiecie, gdzieś tam myślą, a może bym sobie VIP-a wyższego władował, nie? Albo coś tam mi jest potrzebne. Wydaje mi się, że imperium ma dużo takie zagrożenie, w sensie, że są zawsze tacy gracze, którzy patrzą, o dobra, tutaj dużo graczy idzie, tutaj się imperium tworzy, tutaj idą wieloryby, to ja sobie też tam skoczę, ale nie po to nawet, żeby tam jakoś walczyć, czy jakoś wiążą przyszłość z tym królestwem, tylko sobie myślą po prostu, dobra, pozbieram sobie tam fajne rzeczy, będę jedno KVK, a później sobie wymigruję, zanim mnie tam jeszcze zdążą wyzerować, to po prostu odejdę z tego królestwa. Nawet nie mówię, że nie walczą, nie? Mogą nawet normalnie walczyć, ale właśnie tak trochę nie do końca, powiedzmy, tak? Zamiar, Że nie? Sam zamiar. No dużo jest takich graczy, nawet mam dużo takich graczy, którzy tak robią.
No, także wydaje mi się, że to jest też kwestia, dlaczego Imperia niekiedy tak szybko nikną, nie? Bo później się okazuje, że jest właśnie taka iskra, o, coś już się dzieje źle, to już ci gracze, którzy właśnie nie przyszli może koniecznie dla projektu, tylko przyszli bardziej dla jakichś takich swoich indywidualnych potrzeb, to już będą bardzo szybko gotowi, żeby zmienić królestwo znowu na kolejne. A jak się już zaczyna fala migracji na Imperium, to idzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. To jest w zasadzie, można powiedzieć, niekiedy kwestia tygodnia, 2 tygodni i Imperium niemalże umiera. Może nie umiera tak dokładnie, ale jednak wiadomo, że ten spadek jest bardzo drastyczny. No także jestem ciekawy, co się tam stanie na tym 2268. I mi się już podobał szczerze tak przynajmniej założenia tego projektu 2605 i rzeczywiście tam brali ciężkie KVK, no i widać, że to się nie udało, że koniec końców wybieranie ciężkich KVK się im nie spłaciło, chociaż szczerze nie wiem, na ile to było właśnie wybieranie ciężkich KVK, a nie na ile to były pewne błędy już w środku tego KVK popełnione, chociaż rzeczywiście im się tam trafiło beznadziejny matchmaking wtedy z 93 i 960. No ale cóż, No gorszego teraz nie mogli trafić. tak, między młotem i kowadłem i jeszcze wydaje mi się, że najgorsze w tym wszystkim było to, że oni byli między młotem i kowadłem, a im się wydawało, że oni też tam są, no może nie jak równi z równym, ale tak jakby mieli wrażenie, że oni może też jest jakiś taki scenariusz, w którym oni ten zigurat e, zdobędą. No i to KVK było takie zderzenie ze ścianą, że nie ma takiego scenariusza, w którym oni mogliby wygrać ten zigurat, bo różnica pomiędzy nimi a 960 i 93 to jeszcze było no, co najmniej 2 półki. Okej, rozmawiamy już 1,5 godziny, także wielkie dzięki. Nie chcę mówić, że to jest koniec na dzisiaj tej rozmowy. Bardzo dziękuję tym, którzy w niej uczestniczyli, ale tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie się pojawiało. Także zachęcam, żeby też subskrybować kanał od Optimusa, bo najprawdopodobniej u niego pojawi się kolejny odcinek tego typu. Także też zachęcam tam do oglądania. I dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli, a jeszcze tylko powtórzę, że był z nami Czka z 3025, Pozdrawiam. Optimus z 3090, chociaż z tego co słyszeliśmy już chyba niedługo, Jeszcze. Siema. Pretol z 3080 i życzymy wszystkiego najlepszego na KVK. Dziękuję, pozdrawiam. Był z nami Storm z 2658 A, pozdrawiam. i Sebix 2732. Dzięki i do usłyszenia. I ja też pozdrawiam i do usłyszenia do następnego razu. Cześć, cześć.